centrum kadru widzimy Szymona Petlurę. Otaczają go lojalni sojusznicy, a jednak jego spojrzenie błądzi. Zdradza go wewnętrzny lęk. Skąd to zaniepokojenie? Gra w bank, stawiając wszystko na desperacki sojusz z Polską. Teraz musi odnieść zwycięstwo, inaczej czeka go druzgocąca porażka. Jeśli przegra, czekają na niego nie tylko Ukraińcy, którzy już nazwali go zdrajcą, ale również bolszewicy, gotowi wydać wyrok. Moskwa wykorzystuje to. Na filmie widzimy, jak propaganda bolszewicka maluje wojska Petlury jako motłoch. Ta narracja zasiewa strach w Ukraińcach, a Polacy ukazywani są jak panowie, którzy posługują się Ukrainą jak narzędziem. Jest tu też Piłsudski. Moment, gdy wzywa jakiegoś Ukraińca, mówi wszystko. Piłsudski szarpie nim, rzuca jak popychadło. No to Petlura, samotny architekt swojego fatum. Przekaz jest prosty. Ci, którzy popierają Petlurę, ściągną na siebie los przegranych. Petlura na sojuszu polsko-ukraińskim ma stracić zęby. W ten sposób propaganda zasiewa strach, który rysuje bolszewizm jako jedyną alternatywę dla Ukraińców. Alternatywę, przed którą nie ma ucieczki. Część Ukraińców na czele z Petlurą chce postawić na szale wszystko, by stworzyć niezależną od Moskwy Ukrainę. Czy Petlura mógł przewidzieć, co zaraz się wydarzy? Patronem odcinka jest film Przysięga Ireny. Młoda dziewczyna, która musiała poświęcić wszystko, aby uratować swoich przyjaciół. Film Przysięga Ireny w kinach, w całej Polsce. Zwycięzców konkursu z Ukraina 1 ogłaszam na ścianie YouTube. Nowy konkurs. Do wygrania dodatkowe 5 biletów na film Przysięga Ireny oraz 3 książki 8 dni maja, ostateczny upadek III Rzeszy. By wygrać, napisz w komentarzu, co podoba Ci się w filmie. Petlura zaryzykował wszystko. Miał nadzieję na silniejszą, niepodległą Ukrainę. Ale każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje. Na filmie widzimy polską delegację negocjacyjną. W Rydze Polacy spotykają się z delegacją bolszewików i marionetkowej bolszewickiej Ukrainy. Robią to wbrew wcześniejszym obietnicom danym Petlurze. Formalnie siadają do rozmów z przedstawicielami bolszewickiej Ukrainy, którzy są marionetkami w rękach Moskwy. Tymi samymi, których obiecali pokonać. Szymon Petlura i jego rząd zostają odsunięci od negocjacji. Dlaczego Polacy to robią? Poszukiwanie prawdy często okazuje się bardziej skomplikowane niż moglibyśmy przypuszczać. Polacy też walczą ze swoimi decyzjami, obawami i nadziejami. Ukraina Petlury okazuje się zbyt słaba i rozdarta, a Warszawa stawia po prostu na swój interes narodowy. Petlura zostaje sam, a sojusznicy żołnierzy UPR w Polsce zostają internowani. Petlura zagrał w bank i przegrał. Teraz jego życie będzie ciągłą ucieczką. Każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje. Polska rezygnuje z aspiracji na wschodzie i oddaje bolszewikom ziemię bliską linii drugiego rozbioru. Dla wielu jest to polityczny realizm. Dla innych jest to zaprzeczenie dziejowej szansy stworzenia bezpieczeństwa poprzez zaprzyjaźnione państwo ukraińskie. Dla Ukraińców po prostu ich zdradziliśmy. Konsekwencją jest rozbiór Ukrainy na zachód anektowany do Polski i wschód do sowieckiej Ukrainy. Choć wielu Ukraińców boi się, wielu podejmuje walkę partyzancką. Zagłusza ich propaganda. Konsekwencją przegranej Petlury jest groteskowa rzeczywistość, w której bolszewicka kopia Ukrainy, marionetka, świętuje niezależność. Czy w tym bolszewickim świecie
Jest jeszcze miejsce dla ukraińskiej niezależności. Bolszewicy jednak mają kłopot. Ich polityka wojenna i rekwizycje żywności doprowadziły do głodu miliony ludzi. Tracą poparcie wśród ich największych zwolenników. Muszą się ratować. Lenin postanawia więc ratować komunizm, używając do tego kapitalizmu. Вместо разверстки налог. Разверстка отягчала крестьян чрезмерно. Это, товарищи, верно. Но если бы хлеба мы не разверстали, чем бы армию кормить стали? А без армии сожрал бы помещик крестьян вместе с продуктами и базарами. Сейчас опасности на фронтах нет. Рабоче-крестьянское правительство издало декрет. Разверстка отменяется. Оборачивай и обменивай, крестьянин, муку, мясо и яйца. Но помни, и у рабочего, и у крестьянина общих интересов много. Чем расходы по просвещению покрыть? Расходы по государственным сооружениям и прочее только трудом рабочих, только крестьянским налогом. Эй, товарищ, чтобы ему не на кого было опираться, расширены по декрету права кооперации. Отныне в кооперации с расширенными правами может все покупаться вами. Этот декрет для помощи рабочих создан. Спекулянты его в свою сторону повернуть хотят. Да не бывать в РСФСР такому диву. Не спекулянту торговать, а кооперативу. Для возрождения экономической мощи страны Всероссийской конференции РКП следующие директивы даны. Конференция повторила снова и снова. Крупная национализированная промышленность – наша основа. Но разрушенную ее не восстановить быстро. Без гвоздей, без лопат, без ремней заводов не выстроишь. Значит, только возродив промышленность мелкую, можно крупную возродить. Всем этим, от кирпича до тарелки, может нас кустарь снабдить. Lenin pozwala chłopom na prywatne gospodarowanie. Mogą sami sprzedawać, co wyprodukują. W efekcie zwiększa się produkcja rolna, a kryzys powoli łagodnieje. Kapitalizm działa. Na Ukrainie wygląda na to, że dobrobyt można budować z bolszewikami. Wielu krytykuje jednak kapitalizm. Lenin oskarżają, niweczy ideały rewolucji. Ukraińcy zaufali bolszewikom, teraz bogacą się, pracują, inwestują. Jednak każda decyzja ma swoje konsekwencje. Polityka NEP szybko okazuje się wyrachowaną kalkulacją. Stopniowo jak partia dostaje co chciała, odbudowę, wzmacnia się nagonka na kułaków, bogatszych. Przeciętny chłop to nie wróg, ale przyjaciel robotnika, przyjaciel władzy radzieckiej. Przeciętny chłop nie rabuje cudzej pracy. Nie czerpie zysków cudzym kosztem jak kułacy. Przeciętny chłop pracuje sam, żyje z własnej pracy. Władza radziecka zmiażdży kułaków. Oczyści wieś z tych, którzy niesprawiedliwie traktują przeciętnego chłopa. Przeprowadzi wszelkimi środkami sojusz robotników z całym i pracującym chłopstwem. Komuniści domagają się, by kułacy, bogaci chłopi, zostali brutalnie wyznaczeni jako cel ideologicznej walki. Śmierć Lenina niespodziewanie przerywa ostre spory. Jeszcze ciepłe zwłoki Lenina zostają zabalsamowane, a reżim robi z nich pomnik propagandy. Teraz przyszłość Związku Radzieckiego spocznie w rękach tego, kto zdoła przejąć władzę. Nikt jeszcze nie wie, że tą osobą będzie Stalin. Bezpośrednio po śmierci Lenina w 1924 roku w partii komunistycznej nie ma wyraźnego następcy. Jednakże w krótkim czasie okazuje się, że Stalin, sekretarz generalny, ma strategiczną pozycję do manipulowania mechanizmami partii.
Stalin z przebiegłością buduje sojusze, a jego głównym rywalem staje się ceniony jako lider Armii Czerwonej i teoretyk rewolucji Lew Trocki. Większość społeczeństwa radzieckiego stanowią rolnicy. Na Ukrainie wiele osób przez to pokłada nadzieję w polityce NEP. Stalin rozumie tę nadzieję, dlatego używa NEP jako jedno z narzędzi zdobycia władzy. Trocki ostro krytykuje NEP za niszczenie socjalistycznych idei. Stalin go moralizuje. Sprytnie pozycjonuje się jako obrońca ludu. Wspólnie z sojusznikami podżega przeciw Trockiemu. Beszta jako oderwanego od realiów. Oskarża, że ignoruje potrzeby ludzi. I choć Trocki pozostaje wierny swojej wizji światowej rewolucji, wkrótce wynosi się z nią za granicę. Pomysł Stalina to socjalizm w jednym kraju. Zagraża przeciwnikom, izoluje, spycha na margines. Oskarża o dzielenie partii, co kończy ich kariery polityczne. Nieoczekiwanie, czujnie, defensywnie. Stalin świętuje jako lider. Obrońca interesów mas. Stalin ma jednak kłopot. Choć propagandowo ZSRR to wspólnota wielu narodów, to w miastach i urzędach dominuje rosyjski. Partyjniacy rzadko mówią w rodzimych językach. Widać to na Ukrainie, bo w partii brakuje etnicznych Ukraińców. Nie znają ukraińskiego. Brak wobec nich lojalności. Oficjalnie od początku lat 20. partia daje ludom ZSRR prezent. Promuje lokalny język. Popularyzuje kulturę. Teraz, gdy Stalin jest u władzy, na Ukrainie ta machina jeszcze przyspiesza. Partia daje Ukraińcom to, czego pragną. Ich narodowość. Postanawia wyhodować radziecki naród ukraiński. Я гражданин Советского Союза, дороже нет страны моей родной. Связали нас незыблемые узы, неодолимой силою стальной. Крепко держим знамя авангарда, его несем отважно сквозь года. Нас на планете четверть миллиарда людей труда, свободных навсегда. Ukraiński dominuje szkoły. 3/4 gazet wydaje tylko po ukraińsku. Liczba Ukraińców naukowców podwaja się. Людей труда, свободных навсегда. Partia wpaja ukraiński do głów starych i młodych. Ludzie patrzą na Stalina. Wielu ufa, zaczyna ufać. Rodzi się sowiecki naród ukraiński. Do 29 roku już połowa ukraińskiej partii komunistycznej to Ukraińcy. Wzrost z 1/5 w 6 lat. Stalin dopuszcza Ukraińców do władzy, a wielu decyduje zaufać. Jednak każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje. Ukrainizacja przerasta oczekiwania dyktatora. Stalin przeczuwa demony nacjonalizmu. Wraz z zastrzykiem władzy jego paranoja wzrasta. Na filmie jeden z pierwszych procesów przeciwko fikcyjnemu Związkowi Wyzwolenia Ukrainy. Niestety ukraińskie materiały są nieosiągalne. Zobaczmy więc proces rosyjski. To bliźniaczy przykład tego, co niebezpiecznie się zbliża. Суд идет, прошу встать. Заседание специального присутствия Верховного суда Союза Советских Социалистических Республик объявляется открытым. 25 года мы вошли во вредительскую группу и начали чинить вредительскую работу. Да. Не за границей цель свержения советской власти для вас ставилась ли как цель? Для меня лично? Да. Свержение советской власти, так? А? Совершенно верно. Следовательно, для вас то же самое, эта установка, эта цель
была как ваша цель, так? Она была, так сказать, вынужденная цель, та, в которой я ни в чем, так сказать, вот это Что значит вынужденная цель? Что значит вынужденная цель? То есть такая цель, которой я путем вот этой эволюции, Ну что, с Богом душевной, что ли, согласились на эту цель? совершенно верно. Я не мог... Chociaż wielu nie wierzy lub nie chce wierzyć w złe intencje Stalina, procesy trwają. Вы выслушали обвинительное заключение. Признаете ли вы себя виновным в тех обвинениях, какие вам предъявлены по обвинительному заключению? Признаю. Объяснение желаете дать? Желаю дать объяснение. В дальнейшем я уж вам в самом основном своем показании объяснил, что контрреволюционное настроение у меня по адресу советской власти все время меня не оставляло. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного расстрелов всех до одного посмертия. Признаете ли вы себя виновным в тех обвинениях, какие вам предъявлены по обвинительному заключению? Да, признаю. Объяснение желаете дать? Я признаю вполне, что я заслужил самое тяжелое наказание. Калинникова Ивана Андреевича, согласно статьям 58.3, 58.4, 58.6, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР, к высшей мере наказания, к высшей мере социальной защиты, расстрелу, конфискации всего имущества. W kadrze widzimy twarz Stalina, pokiereszowaną w bliznach od ospy. To jego prawdziwy wizerunek. Jednak publicznie jego twarz jest bez skazy, retuszowana, by stworzyć uporządkowany i godny zaufania wizerunek. Paranoja Stalina rośnie wraz z rozmiarem jego władzy. Wyimaginowani wrogowie czyhają na każdym kroku. W zukrainizowanych Ukraińcach widzi teraz nacjonalistów. Dla chłopa religijność to ukraińskość. Ukraina to nawet w 86% chłopi. Do tej pory korzystali z NEP i ukrainizacji. Teraz stają się wrogiem nowej wizji gospodarczej Stalina. Potęgi przemysłowej. Stalin krytykuje NEP jako przeszkodę. Kościół, bastion tożsamości, staje się kolejnym pretekstem. Stalin ma wizję wojny. Lekarstwem na jego paranoję ma być plan 5-letni. Chce w 5 lat stworzyć potęgę przemysłową. Ukraina odgrywa w niej kluczową rolę. Ma produkować zboże. Na ujęciach widzimy objazdowe Muzeum Rolnictwa. Muzea te jeżdżą teraz po kraju i tłumaczą chłopom zalety kolektywizacji. Zachęcają, by porzucić własne gospodarstwa i dołączyć do kołchozów, wspólnych gospodarstw produkujących dla państwa i pod obserwacją państwa. Chłopi jednak wolą swoje. Widzą w kołchozach pańszczyznę. Religia jest częścią cyklu życia wsi. Ich opór zbiera się wokół kościołów. Tam na mszach i nabożeństwach, po wsiach, chłopi szepcą, że nie chcą kołchozów. Dla chłopa religijność to ukraińskość. W odpowiedzi Stalin wzmacnia politykę ateizacji. Jednak inaczej niż miasta, wieś pozostaje przy religii. Stalin więc proponuje inne rozwiązanie.
Krzyże spadają. Dzwony konfiskują i przetapiają na potrzeby planu 5-letniego. Cerkwie wysadzają. Tak Stalin uznaje ukraińskość. Bezużyteczne zasoby demontują w imię postępu. Religia to opium dla mas. Łatwopalne jak drewno. A drewno można spalić. Ideologia partii jest jedyną alternatywą. Szokuje to tylko część Ukraińców. Wielu, szczególnie młodych, ukształtował już Związek Radziecki. Groteskowo niszczenie świątyń Stalin kreuje jako ich interes. Krzyże spadają, a flagi zwiastują, że w starych cerkwiach powstają kluby dla młodzieży i domy kultury. Jednak już nie będą uczyć ich ukraińskiego. Stalin spowalnia ukrainizację, a kluby tworzą nowych komsomolców, przyszłych przodowników pracy. Я, ударник Вишнянка шахты номер 9, обязуюсь дать к концу этого года сверх задания 28 тысяч тонн. Stalin boi się wojny. Chce już teraz zmienić ZSRR z kraju rolniczego w potęgę przemysłową, militarną. Każdy, kto staje mu na drodze, znika. Aby zrealizować cel, Stalin sięga po pomoc kapitalistów. Firma Albert Kahn, pracująca wcześniej dla Forda, teraz projektuje potęgę przemysłową ZSRR. Projektuje i organizuje budowę ponad 500 masowych obiektów przemysłowych. Budowa potęgi nabiera tempa. Dogonić i wyprzedzić. 2+2 plus entuzjazm robotników. Siemens, amerykański GE dostarczają sprzęt i specjalistów. Stalin wymaga wyników, wielokrotnie zwiększa cele planów. Desperacko na robotników bierze wszystkich, nawet więźniów, a masy robotnicze bez względu na koszta realizują plan Stalina. W swoim szaleńczym pędzie Stalin kupuje 50% żelaza i stali wyeksportowanej przez Niemcy, 60% całego sprzętu do robót ziemnych i dynam, 70% wszystkich maszyn do obróbki metalu, 80% wszystkich dźwigów i blach. Pracownicy fabryk, mężczyźni i kobiety, jest ich tak wielu, że czasem, by pracować, muszą mieszkać w ziemiankach wokół fabryk. Presja nie ustaje. Я ударница Снежанки шахты номер 9. Обещаю дать в конце этого года сверх нормы 28 тысяч тонн. Presja Stalina trwa. Chce więcej zasobów. Chce więcej plonów, więcej produkcji. Wierzy, że tylko kolektywizacja może temu sprostać. Mimo intensywnej propagandy jednak, chłopi nie chcą kolektywizacji. Widzą w niej pańszczyznę. Sytuacja pogarsza się, trwa susza i niedobory. Chłopi się buntują, chowają jedzenie. A kiedy lud nie chce do kołchozów i chowa jedzenie, trzeba znaleźć prowodyrów. Dlatego już nie tylko bogaci chłopi, teraz każdy, kto jest przeciw kołchozom, staje się zachłannym kułakiem. Presja staje się tak wielka, że chłopów już się nie zachęca.
Teraz każdy, kto przeciwko kołchozom, jest wrogiem ludu. Ой, куди, куди, земля, пусть кулак старается, да и вечно в его колхозец копается. Chłopi stają się sabotującyми kołakami. Ни обреза, ни поджоги не помогут кулакам. Наш кулак по маслу посыл отписали и надел. Все излишки хлеба спрятал и в колхоз купить хотел. Вот спасибо коммунистам из неволи вывели. Кулаков всех из деревни как метлой повыпили. Stalin ogłasza kołaków wrogami ludu i zarządza ich eliminację jako klasę. Oznacza to masowe aresztowania, deportacje, w niektórych przypadkach egzekucje. Jednak przymus i zastraszanie działa. Przymusowa kolektywizacja i nagonka na kołaków przyczynia się do dramatycznego wzrostu liczby kolektywów rolnych. Teraz problemem nie jest brak kolektywów, a ich produkcja. Ми колгоспники Донбаса, Бирюковского гиганта на Луганщине. Бригада номер 4. Учитывая те задачи, которые поставлены перед нами по уборочной кампании урожая. Мы, бригада номер 4, объявляем себя ударниками и даем свое обещание убрать свой урожай быстро и аккуратно. И поэтому вызываем бригаду за номером 6 послужить нашему примеру. Presja trwa. A Stalin nakłada teraz na kołchozy wysokie, często nierealistyczne kwoty dotyczące produkcji. Presja trwa. I choć liczba kołchozów szybko wzrosła, nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Wbrew przeciwnie, produkcja spada. По дороге неровной по трассу ли, всё равно нам с тобой по пути. Прокати нас, Петруша, на тракторе, заколесy нас прокати. Jednak kiedy kołchozy nie radzą sobie z produkcją, ponownie jest to sabotaż kołaków. Tym razem starannie reżyserowany, by przerzucić winę za niepowodzenia partii na wrogów ludu. Им бы только ругаться, да лаяться, злоба льется у них через край. Кулачье до тебя добирается, комсомолец лихой не сдавай. Presja trwa. Stalin potrzebuje zboża na eksport. Chce za nie dalej kupować technologie i usługi niezbędne do uprzemysłowienia. Dlatego każdego roku nakłada na kolektywy wygórowane kwoty skupu zboża. Specjalne załogi organizują zbiór i siłą przejmują zboże od chłopów. Za niewywiązanie się z oczekiwanych kwot przeszukują ich domy, karają. Pod presją wielu chłopów ucieka, brakuje im żywności. W konsekwencji produkcja spada. Kwoty dalej rosną. W 1932 Ukraina nie wykonuje kwot. Stalin uważa to za działalność wywrotową. Wysyła na Ukrainę komisję nadzwyczajną, by kontrolować i dyscyplinować chłopów. Komisja jeszcze podwyższa kwoty, a tony zboża i jedzenia opuszczają Ukrainę. Chłopi widzą jedzenie, ale nie mogą go tknąć. Setki tysięcy zaczyna głodować. Uciekać. Dlatego komisja poddaje Ukrainę blokadzie. Granice republiki, szereg obwodów, rejonów zostają zablokowane przez jednostki NKWD, aby uciekinierzy nie mogli przedostać się poza granicę. Już dziesiątki tysięcy ludzi umiera. Mimo to kwoty nadal mają być spełnione. Już nie tylko zboże, wszystkie jedzenie zrekwirowane.
Wielu nie dowierza. Na całej Ukrainie głoduje już kilka milionów ludzi. Mimo to żywność cały czas wyjeżdża na eksport. Najwierniejsi wciąż widzą nadzieję w Stalinie. Interweniują u niego, by jedną decyzją odwrócił ich los. Stalin pomoże. Nie zagłodzi przecież milionów Ukraińców. Stalin nie pomaga. Ukraina jest wyizolowana, a matki, dzieci, starcy, chłopi wygrzebują z pól stare korzenie, by choć na chwilę zaspokoić wygłodniały żołądek. Kraj skupiony na jednym celu i szczęśliwą wieś. Kiedy Ukraińcy umierają z głodu, zachodnia prasa jest karmiona takimi obrazami. New York Times twierdzi, że na głód nie ma dowodów. Stanie się to kontrowersją. Stalin stara się, by za granicę docierała tylko jedna wersja wydarzeń. Radzieckie kamery propagandowe pracują na wysokich obrotach. Zachodni dziennikarze i artyści karmią się umizgami Kremla i podważają przerysowane opowieści. Na Ukrainie wszyscy mają się dobrze. Zgodnie z tym, co pokazuje Stalin. A kiedy premier Francji Edouard Herriot na zaproszenie Stalina odwiedza ZSRR w trakcie głodu, by na własne oczy zobaczyć przebieg uprzemysłowienia, Stalin po prostu podstawia statystów. Na trasie Herriot pojawiają się dobrze odżywieni chłopi, a sklepy nagle pękają w szwach od pożywienia. ZSRR skutecznie przekonuje Zachód, że doniesienia o głodzie to przesada. Propaganda sukcesu kreuje pozytywne wrażenie o radzieckiej rzeczywistości. Dla Ukraińców ta rzeczywistość między niezależnością a podporządkowaniem rozmywa się. Teraz już wszyscy żyją w świecie Stalina. У нас социализм не просто строится, а уже вошел в быт повседневный народ. Лет 10 тому назад можно было еще дискуссировать о том, можно ли у нас строить социализм или нельзя. Теперь это уже не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, вопрос живой жизни, вопрос быта, который пронизает всю жизнь народа. На наших полях работают труженики земли. Есть помещики, есть кулаков. У кого нет этими работами? Люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. Это и называется у нас свободная социалистическая жизнь народа. Nie ma potrzeby zabiegać o narodowość lub niezależność. Nie ma potrzeby walczyć o wolność.
Bo największa wolność jest w Związku Radzieckim. Никогда в мире еще не бывало таких свободных, действительно свободных и действительно демократических выборов. Никогда. История не знает другого такого примера. Kiedy głosy ostatnich głodujących ucichły, na radzieckiej Ukrainie wspomnienia o niezależności ucichły razem z nimi. Ci, którzy pozostali, już jedynie szeptali, że jest tylko jedna niezależność. Ta radziecka. Na filmie oglądamy doniosłą chwilę. Jest to Charków, rok 1935. Za moment zostanie odsłonięty pomnik Tarasa Szewczenki, człowieka, którego poezja głosiła wolność i niezależność Ukrainy. Teraz już wszyscy wiedzą, że jest bohaterem klas pracujących. W 1934 przywrócono stolicę z Charkowa do Kijowa. W kolejnych latach Stalin zintensyfikował masowe represje wobec ukraińskiej inteligencji. Pierwsze procesy odbyły się w Kijowie. Nastąpiły masowe egzekucje. Bykowina w pobliżu Kijowa, Sandarmoch, uroczysko w lesie rosyjskiej Karelii i wiele innych miejsc. Ostatecznie doprowadziło to do ustanowienia na sowieckiej Ukrainie reżimu totalitarnego. W tym samym czasie symbolika, która dla Ukraińców oznaczała wolność, perfidnie i groteskowo stała się symbolem ich jedności z Sowietami. Taras Szewczenko i postacie z jego poematów. Chłopka niosąca kamień młyński, kozak rozdzierający kajdany, żołnierz Armii Czerwonej. W ten sposób, ulegając zastraszeniu, terrorowi i fałszywemu zaufaniu, Ukraińcy dostali upragnioną wolność. Ale była to wolność sowiecka. Stalin wkładał ogromny wysiłek w kreowanie swojej rzeczywistości. I choć ludzie mieli oczy, a wielu straciło w głodzie bliskich, Stalin i jego rząd usilnie starali się zaprzeczać, że jakikolwiek głód miał kiedykolwiek miejsce. I tak, pierwsza pięciolatka osiągnęła sukces. Chlubiono się, że nie w 5 lat, a w 4. Kolejno Stalin przystąpił do realizacji kolejnej pięciolatki. Te głośne sukcesy nie były jednak w pełni rzeczywiste. Stalin okupił je ogromnymi kosztami ludzkimi, m.in. głodem na Ukrainie. Choć dziś Ukraina wyraźnie nazywa to ludobójstwem, wtedy nie chciano lub bano się wypowiedzieć to słowo głośno. Mimo to Ukraińcy zdali sobie sprawę z ostrej, tragicznej prawdy, że rzeczywistością sowieckiego reżimu jest bezkompromisowa, totalna kontrola. Kontrola ubrana w uśmiechnięte opakowanie propagandy. W tym samym czasie jednak, równolegle na zachodniej Ukrainie, trwała zupełnie niezależna, osobna walka o bycie Ukraińcami. Walka, w której fałszywe zaufanie i strach nie ulega potężniejszemu. Большевики неоднократно стверджували розгром українських національно-визвольних сил. A w zaciekłości przerodzi się w coś Український національно-визвольний рух живе. zupełnie mroczniejszego, Він розвивається і бореться далі. fanatycznego. Супереч всім намаганням і пропаганді ворога. Patronem odcinka był film Przysięga Ireny,
dostępny w kinach w całej Polsce. Konkurs. Do wygrania dodatkowe 5 biletów na film Przysięga Ireny oraz 3 książki 8 dni maja, ostateczny upadek III Rzeszy. By wygrać, napisz w komentarzu, co podoba Ci się w filmie.